Dzień dobry, pora odświeżyć poradnik, który wrzucałem ponad 2 lata temu. Jakoś wiele może nie doszło tych nowych miejscówek, ale niektóre respy dostały nerfa, a niektóre stare spoty stały się grywalne, także jakaś aktualizacja tutaj się przyda. Nie mogłem się za to długo zabrać, bo po prostu nie gram żadnym innym harem z mniejszym levelem, więc też z tego powodu nie powiem ile dokładnie wyciągnięcie tutaj expa czy golda, ale są to na tyle sprawdzone miejscówki, że śmiało mogę polecić. Wszystko zależy z jakim skillem i itemami tam idziecie, ale jakiś tam przybliżony level postaram się podać i będę też starał się mówić, czy dany resp jest bardziej pod expa czy pod profit i czy jest tu potrzebny jakiś dostęp. Zaczniemy tak jak wtedy, czyli od podstawowego ekwipunku i tutaj właściwie nic się nie zmieniło, czyli jeżeli chodzi o helmety, to najlepiej kupić albo Crusader Helmet, albo od razu Zao, ponieważ Zao Helmet daje 5% odporności od fizyka. Demon Helmet także będzie w porządku, jeżeli zależy nam na zrobieniu także imbu na skilla, a nie tylko na manę. Z armorów no to DSM-ka albo MPA, ale ja bym kupował od razu te najlepsze itemy, ponieważ jeżeli sprzedamy na przykład 25 Tibia Coinów na markecie, to spokojnie wystarczy nam na wszystkie itemy na początek gry i to z dużą nawiązką, a jeżeli preferujecie taki styl gry, gdzie sami zdobywacie sobie kasę na itemy, no to zaraz pokażę wam oczywiście te miejscówki, na których można zarabiać już od 8 levela. Legi to Zao Legi albo Golden Legi, ale lepiej te pierwsze, ponieważ dają 2% odporności na fizyka. Z butów najtańsze są Zao Shoes, ale lepiej kupić Steel Bootsy i Bochy, ponieważ tak naprawdę na niskim levelu ważniejszy będzie speed niż def, gdy jeszcze wtedy moby nie uderzają nas zbyt mocno. A tarcza to Vampire Shield, Demonka albo MMS-ka. Do tego oczywiście plecak, sword, club albo axe ringów, ponieważ jest to niewielki wydatek, a jednak daje nam to 4 skilla. Tak samo jak Berserk Potiony, które dają 5 skilla na 10 minut i normalnie ich efekt jest resetowany przez Utito Tempo, ale tego Utito oczywiście na niskim levelu nie możemy użyć, także jest to idealny moment, żeby właśnie tych potionów używać, więc jeżeli ich potrzebujecie, to ja u siebie na serwerze mam ich mnóstwo, także piszcie. A osobny poradnik o EQ i broniach dla rycerza jest na kanale, także można sprawdzać. Przejdźmy do konkretów. Tutaj tabela, którą przygotowałem rok temu i ona przedstawia spoty, które najbardziej opłaca się bić od najniższych leveli pod profit. Głównie są to itemy do imbuingów, które pozwolą nam zarobić na podstawowy ekwipunek i jak wylosuje nam się prey na lootę na jakiegoś z tych potworków, to szczególnie warto tutaj posiedzieć. Najbardziej obleganą miejscówką na początek jest oczywiście Amazon Camp, na którym możemy locić Protective Charmy, ale jeśli nie chce wam się gonić za potworkami i wolicie mniej oblężonego respa, to lepsze będą Swamp Trolle na Port Hope. One znajdują się niedaleko na północ od depo i lecą z nich bardziej wartościowe Medicine Pouche, których wylociłem 4 sztuki, wybijając całego respa. Dobra, na początek będzie też ta dzielnica Jalahar, na której znajdziemy profitowe elfy, z których lecą Elvish Talizmany. Oczywiście musimy tu zrobić dostęp, jednak warto jak najszybciej, ponieważ na Jalahar znajdują się także inne respy warte uwagi. A jeżeli chcemy sobie na spokojnie polocić Rope Belty, to najlepsza będzie ta jaskinia, do której potrzebujemy zrobić Aritos Task. Coś koło 20 levela powinno wystarczyć, bo z tego co pamiętam są tutaj same nomady, natomiast exp jest tutaj bardzo słaby, po prostu przychodzimy tu pod profit. A chwilę później, gdy już zaczniemy robić dostęp do Ice Islands, to warto zainteresować się Winterwolfami, z których wypadają dosyć wartościowe itemy do imbu i o dziwo wypadają one naprawdę często. Tutaj akurat jestem na kampie i jak pójdziemy sobie w kierunku Zushuki, czyli tego Blessa na Sfar, to znajdziemy tutaj trochę Winterwolfów i dodatkowo mamuty, z których także lecą itemy do imbu. A najbardziej wartościowe itemy są dropione przez Gloomwolfy, które znajdziemy w tej jaskini, natomiast nie zawsze, ponieważ zależy to od World Change'u i jeżeli jest aktywny, to jest to jedna z najlepszych miejscówek pod profit, natomiast raczej bliżej 50 levela, może 40, ponieważ trochę te potworki biją. Aktywne World Change sprawdzimy oczywiście na tej tablicy, która znajduje się w Adventurers Guild, natomiast jeżeli chcemy pobić Gloomwolfy także poza tymi dniami, to mamy opcję bicia ich w tej jaskini, która znajduje się po drodze na Ekatrix. Pod taski na tym przedziale levelowym możemy pochodzić na krokodyle, tarantule, małpy, żółwie albo minotaury. I w końcu największe konkrety pod expa, myślę, że będą to na przykład Stone Refinery, które możemy bić na Stealth Ringu, ponieważ nie widzą niewidzialnych. Po drodze mamy także korymy i ponieważ jest ich tutaj sporo, to jest to miejsce, na którym cyfry będą rosły wraz z levelem. I myślę, że dopóki za szybko tego respa nie wybijamy, to lepiej bić coś innego, ewentualnie inny resp korymów, na przykład na Liberty Bay. Do tego oczywiście Mutated Humany na Jalahar i wreszcie polecany przez niektórych Forgotten Tomb na Edron. Tutaj mamy sporo pięter i myślę, że jak już mamy czar
Star, Exori, to jest to idealny moment, żeby zacząć masowo bić tego spota. Szczególnie jak mamy dobre skille, to możemy sobie schodzić coraz niżej i wykręcać fajnego expa i przy okazji profitować dzięki flaskom, które lecą z mumii. Teraz jak jestem w trakcie montowania, to widzę, że chyba przegiąłem z ilością polecanych respów, ale przynajmniej będziecie mieli wybór, a już na dalsze levele postaram się dać po kilka konkretnych miejscówek. Oczywiście timestampy oznaczam, żebyście od razu znaleźli swój przedział levelowy. No i lecimy z kolejnym przedziałem. Tutaj już wypadałoby zacząć robić imbu, najlepiej na 3. poziom. Szczególnie tam, gdzie bijemy moby obszarowo z Exori, to będzie nam to bardzo przydatne. Ale akurat ten spot, który widzicie, będzie wymagał raczej gonienia potworów i bicia single target. Może nie jest to stricte miejscówka od razu na 50 level, ale warto się nią zainteresować jeszcze przed 100 levelem, bo oprócz rogue beltów lecą tutaj z niebieskich kultów bardzo wartościowe kultish maski. A pod expa już od 50 poziomu świetne będą Ancient Scaraby, których sporą ilość znajdziemy na Mother of Scarab's Lair. Ancjenty są częściowo odporne na fizykę, za to słabe na ogień, więc jeżeli spodoba nam się ta miejscówka, to być może warto zrobić sobie imbuing na zadawanie częściowych obrażeń od ognia. I najlepiej tam, gdzie się da, to biegajcie z bronią dwuręczną, ponieważ one mają więcej ataku i dzięki temu potwory będą szybciej padać i będziemy dostawać więcej HP i many z naszych imbuingów, a tarcza daje nam dodatkową odporność na fizykę i możliwość wrzucenia odporności na żywioły, więc będzie to raczej potrzebne przy okazji bloczenia czegoś mocnego, co bije mocno z jakiegoś żywiołu. W razie gdyby ancjenty były zajęte, a może tak się zdarzyć, ponieważ często odwiedzane są przez magów, to koniecznie sprawdźcie Roaring Liony na Darashi, a do dostępu tutaj potrzebne będzie rozpoczęcie questu Lion's Rock. A od 70 poziomu, gdy możemy już używać Exori Min, to możemy zacząć bić kulty Karlin naprzemiennie z Hero Cave'em i tak naprawdę te respy możemy bić aż do 200 levela. Można też sprawdzić wampiry na Edron, gdzie możemy sobie polocić Vampire Thief. Rekreacyjnie można też pobić Sea Serpenty, jednak taski weźmiemy tutaj dopiero od 130 poziomu, a wtedy będziemy mieli raczej lepsze miejsca. Taski za to warto brać na ancjenty, zapomniałem powiedzieć przy okazji tamtego spota. No i co do tasków, to świetna będzie ta jaskinia z Wailing Widowami i GS-ami na Krylos. A no jeszcze Brimstone Boogie są tutaj pod taski i z tego co słyszałem, to wszystkich potworów jest tutaj porówno, także idealnie, więc z tego względu zdecydowanie bardziej polecałbym to miejsce niż GS-y na Port Hope, które polecałem w tym starym filmiku. Bliżej 100 levela możemy też sprawdzić Yellow Taxy na Zao. Lecą z nich Mightringi, które ostatnio stały się towarem luksusowym ze względu na podwyżkę ich cen, chociaż ich cena na markecie specjalnie nie wzrosła. Jednak miejcie na uwadze, że nie zawsze można tutaj się dostać, ponieważ portal powiązany z Raging Mage'em może być zamknięty i zależy to chyba od ilości zabitych danego dnia Yellow Taxów. I ostatnie miejsce na ten przedział to Nightmare Siony na Krylos. Raczej również przydałoby już się mieć Exori Gran na tego spota i pamiętajcie, żeby używać tutaj Exety, żeby te potwory od was nie uciekały, ponieważ Exeta przytrzymuje moby na 6 sekund. I kolejny przedział otwiera Exotic Cave, jest to przyjemny expik od okolic 100 levela, a do dostępu potrzebujemy ponabijać punkty w Pirate's Tale Quest. Ogólnie w wolnej chwili przypnę komentarz, w którym napiszę wam, jakiej broni najlepiej używać na danym respie i ewentualnie jakie ustawić czarmy. A Putrid Mumie są taką alternatywą pod profit i znajdziemy je pod Minotaurami na Darashi. I teraz bliżej 130 levela to dochodzą tutaj dwa stare miejsca, które stały się godne uwagi dzięki rebalancingowi w tym roku. Pierwsze to Quarry na Yala i tutaj zwiększono expa potworów, ich ilość oraz pousuwano niektóre przeszkody, więc na pewno warto przetestować. I podobnie stało się z Frost Dragonami, gdzie nie tylko jest ich więcej, ale też zwiększono ich szybkość respa chyba dwukrotnie i są też teraz normalnie podatne na ziemię. Przypnę wam też link do tych balansów respów, które miały niedawno miejsce i tutaj też oczywiście należy pilnować exety, żeby potwory nie uciekały. Teraz chyba najlepsze miejsce pod expa, ale jednocześnie jest full waste'em, bo nie leci tu kompletnie żaden loot i na te moby można sobie wylosować preja tylko za 5 kartek. Na podobnym levelu możemy też bić hydry, szczególnie tutaj na Oramont, a po drodze znajdziemy także inny ciekawy resp, tutaj na Oramont West, ale chyba najbardziej opłaca się to bić, gdy aktywny jest najazd Quar i bardziej bliżej 200 levela. Natomiast bliżej 150 powinniśmy być w stanie polować na minokultach na Mintwolin. Jest tu kawałek drogi do przejścia, ale jak mamy oddane 2500 Demonic Essencji w Dreamers Challenge Quest, to można tu dostać się teleportem z Plains of Havoc, chociaż nie wiem, czy ktoś ich tyle odda na tym levelu, a tak to jest to spoko zbalansowane miejsce pod exp, jak i pod profit. Potem można próbować piraty, które znajdziemy głębiej na Exotic Cave'ie, do tego wcześniej wspomniany Oramont West, a także Mini Roche, do którego potrzeba zrobić Troubled Animals Quest. Nie wiem jaki tutaj level, ale pewnie między 130 a 200.
No i przedział, na którym zaczyna pojawiać się sporo broni od żywiołów. Od 200 proponuję Barklesy, które podobnie jak Minokulty odblokujemy dzięki misjom w Kulce of Tibia Quest. Drakeny na murach, najlepiej z dwuręczną bronią Destruction, do tego Banuta, a najlepiej Meduza Tower, ponieważ tutaj przyspieszono respa o 10% i dodano dodatkowe piętro z bossem, także tutaj można sobie wziąć taski na Bechę, Meduzy i Serpenty. Poza tym od 250 można próbować karniwory pod profit, tutaj potrzebna jest część Dream Courts Questu, który odblokowuje nam wiele ciekawych respów. Do tych respów należą też burstery, które szczególnie mogą próbować solo użytkownicy Axów, ponieważ mają mocnego Fantasmala, który kosztuje grosze. No i bardzo fajny expik z lodową bronią to Werechieny, które są częścią Ancient Feud Questa, który przyda nam się także na Vereliony. Werechieny biją mocno ze śmierci. Od 300 z mocnymi skillami można powoli zaczynać Azura Palace, który jest świetny pod expa na kilkaset następnych leveli, ale miejsce to jest bardzo oblegane, także przez paladynów. Następnie mamy Poi DT, Hellhoundy i Blightwalkery. Oczywiście na 300 jeszcze nie będziemy brać tu pełnych boksów, ale powoli można sobie próbować i wbijać tu czarmy. Całkiem profitowe miejsca, szczególnie Hellhoundy i też rzadko odwiedzane, a skrót na Poi macie pokazany w jednym z moich shortsów. No i w tym przedziale myślę, że można zaczynać także Geyser Spectry oraz Vereliony, na obu tych spotach jest dość dobry profit, jak i exp. Od 400 możemy nosić soulowe bronie, więc tutaj można zaczynać Rosha, ale podobnie jak Azura Mirror jest prawie cały czas zajęty i tutaj dobrze mieć już wcześniej wbite czarmy z druidem. Kolejne miejsce to Were Krokodyle albo Were Tigery, te pierwsze testowałem i nie ma tu szału z expem, jakieś 3,5 kakarawa powinniśmy tu zrobić. Dobrze tu wchodzi żywioł lodu, ale ogólnie przyjemny spocik. Quest jaki tu potrzebujemy to Paradise Lost i na same Were Krokodyle misja jest bardzo szybka. Jeszcze słabszy exp, bo poniżej 3 kakarawa zdobędziemy na żółwiach na Marapur, ale za to można tu wykręcić wyraźnie ponad 1 kk profitu, więc jest to spot numer 1 na ten przedział, jeśli chodzi o zarobek. Są one częścią Within the Tides questu, czyli tego powiązanego z Timirą. I w końcu Summer Elfy, ja nigdy nie przepadałem za tym spotem, ale jest to miejsce lubiane przez rycerzy, ponieważ jest tu bardzo dobry exp, spokojnie 5,5 kakarawa da się zrobić przy jednocześnie nie najgorszym proficie. Od 500 oczywisty spot, czyli Sfinksy. Nadal jest to topka, jeżeli chodzi o spoty solo, ale należy uważać na takim levelu na full boxy, bo potrafią się nieźle odpalić te potwory. Tutaj będziemy bić jednoręką ze śmierci, więc jak ktoś ma kasę, to może próbować zwiększyć expa z Eldritch Shieldem. Do tego pod profit i jako taki exp Inku DT. Lot z DT-ków co prawda został rok temu znerfiony o 12%, ale jako taka alternatywa to nie jest źle, no i jest to res, gdzie trzeba mocno pilnować eksety. No i nagi, ja za nimi nie przepadam, więc nie mam tu jeszcze wbitych czarmów, ale spot całkiem niezły pod expa, gdy mamy zajęte Sfinksy. No i może jeszcze dorzucę 3 alternatywy, z czego pierwsze 2 pod profit. Są to Karni Sylwany oraz Otherworld, czyli Droga na Goldy i do tego kanały Isavi, tylko tutaj uwaga na większe boksy z Black Sphinxami. Dalej mamy kobry, tutaj na bardzo wysokim levelu będziemy wykręcać najlepsze liczby, jeżeli chodzi o expa. Rekomendowany level to 600. Kiedyś można było fajnie bić kobry na gafirze już od 300 levela, ale bicie stojąc w ścianie zostało zepsute, ponieważ teraz dostajemy w ten sposób sporo obrażenia z agonii. I również na ten sam level, ale pod profit to WZ8. Tutaj kiedyś robiło się potężne profity i pod koniec zeszłego roku znerfili luta o 12%, ale dalej jest to bardzo dobre miejsce typowo pod profit. Trzeba na pewno uważać, żeby nie brać z początku więcej niż 3-4 potworów, bo są bardzo mocne, ale przynajmniej słabe na lód i mają mało HP. No i od 700 to aktualnie najbardziej polecałbym Fairwaya, ewentualnie Sile na Feru, głównie Plague, bo wprowadzono mocnego Sworda z energii od 600, a co do samego Fairwaya to bardzo przyjemnie się to bije, bo zrobili tu bardzo fajną miejscówkę, dzięki czemu można łatwo przejść na koniec respa i z powrotem. Ja tu sobie ostatnio wbiłem dla testu, nie odpalając czarmów i full boxa chwilę musiałem pomęczyć, ale profit jest naprawdę super i co najważniejsze, wiele przedmiotów można łatwo sprzedać u Rashida. Bazir za to już nieopłacalny, bo gdy stoimy w ścianie, to potwory biją nas obszarowo. Okej, pewnie jeszcze jakieś alternatywne spoty by się znalazły, ale te chyba były najważniejsze. Teraz krótka autopromocja dla tych, co wytrwali do końca. Otóż zalegają mi różne postacie na koncie i jako, że to film poświęcony rycerzom, to krótko po wrzuceniu go wystawię 2 harki na bazar. Jeden ma 108 Sworda Rav i jest na Nevi, drugi ma 106 i jest na Celeście i tego wyróżnia to, że ma złapaną panterkę. Teraz ceny broni do skillowania wzrosły, więc być może będziecie chcieli kupić te postacie. Linki do Harbazaru znajdą się
się w opisie, a jak oglądacie ten film dużo później, to zamiast nich może będą tu inne harki, które być może ktoś z Was będzie chciał polecić, najlepiej żeby to byli rycerze. Ja już przestaję skillować, więc kukła w moim domku w Karlin będzie dostępna dla widzów, po prostu piszcie na Messengera albo na Discorda, a następny większy poradnik będzie ogólny dla powracających do gry, czyli również takie odświeżenie odcinka sprzed 2 lat. I jestem ciekaw, co byście powiedzieli na serię od zera do któregoś tam levela rycerzem, którym grałbym bez Tibia Coinsów i testowałbym respy z tego odcinka. Wkrótce zrobię taką ankietę na kanale. Poza tym reflink jest w opisie, jak chcecie mounta na tydzień na start. No i dzięki za uwagę, zostawcie łapkę i powodzenia w solo gierce rycerzem.